Hej, cześć, dzień dobry. Pewnie już wiesz, że w polskim mamy różne przypadki. Słowa odmieniają się przez przypadki. Na przykład nie powiem czytam książka, ale powiem czytam książkę. Zmienię formę słowa. W polskim mamy 7 takich przypadków. Czy pamiętasz ich nazwy? Przypomnijmy sobie szybko nazwy wszystkich 7 przypadków. Mianownik, czyli ta najbardziej podstawowa forma słowa, którą możesz znaleźć w słowniku. Dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Dzisiaj porozmawiamy trochę o bierniku, a dokładniej o tym, jakie czasowniki łączą się z biernikiem. To znaczy, po jakich czasownikach musisz użyć biernika. Wiem, że gramatyka może być nudna, reguły gramatyczne, teoria itd., ale gramatyka to bardzo ważna część języka, bo pozwala nam nie tylko na komunikację, ale pozwala nam na poprawną komunikację. No więc zaczynajmy. Ja jestem Ania, a to jest Płynnie po polsku. Opowiem Ci dzisiaj o moim dniu. Codziennie rano uprawiam sport. Robię różne ćwiczenia. Spokojne albo dynamiczne. Czasem robię jogę, czasem pilates, a czasem robię ćwiczenia siłowe. Potem oczywiście biorę zimny prysznic. Po prysznicu jem duże, zdrowe śniadanie i piję pyszną kawę. Kocham kawę. Uwielbiam herbatę, ale lubię też wodę niegazowaną i sok pomarańczowy. W trakcie śniadania czytam wiadomości. Lubię wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale kiedy widzę wszystkie te negatywne wiadomości, moje samopoczucie od razu się pogarsza. Potem czekam na pierwszego ucznia albo na pierwszych uczniów, bo po śniadaniu zwykle zaczynam lekcję. Między lekcjami gotuję obiad, a po lekcjach zawsze idę na długi spacer. Wieczorem przygotowuję lekcje na kolejny dzień i czytam książki. I to jest już koniec mojego dnia. Jakie były czasowniki, po których pojawił się biernik? Czy udało Ci się je usłyszeć? Uprawiać. Uprawiam sport. Robić. Robię ćwiczenia spokojne i dynamiczne. Robię jogę. Brać. Biorę prysznic. Jeść. Jem duże śniadanie. Pić. Piję pyszną kawę. Kochać. Kocham kawę. Uwielbiać. Uwielbiam herbatę. Lubić. Lubię wodę i sok pomarańczowy. Czytać. Czytam wiadomości. Widzieć. Widzę negatywne wiadomości. Czekać na. Czekam na pierwszego ucznia albo na pierwszych uczniów. Zaczynać. Zaczynam lekcję. Gotować. Gotuję obiad. Iść na. Idę na długi spacer. Iść na. Przygotowywać. Przygotowuję lekcję na kolejny dzień. No dobrze. Czasowniki czasownikami, ale czy pamiętasz, jakie końcówki ma biernik? Może to też sobie przypomnijmy. Na wszelki wypadek. Końcówki będą różne dla rzeczowników i przymiotników. Rzeczowniki, jak już wiesz, dzielimy na rodzaj męski, rodzaj żeński i rodzaj nijaki. W rodzaju męskim wyróżniamy 2 grupy. Żywotną i nieżywotną. Żywotna, zwykle ta, która jest żywa, rośnie, je i żyje. Nieżywotna, urządzenia,
jedzenie itd. W rodzaju męskim żywotnym w rzeczownikach końcówki mamy 3. Mamy 3 możliwości. Może to być a, tak jak w przykładzie mojego dnia czekam na pierwszego ucznia. Słowo podstawowe w mianowniku to uczeń i zmieniamy to na ucznia. Może to być w tych rzeczownikach, które trochę wyglądają jak rodzaj żeński. To znaczy mają końcówkę a. Tak jak tata, kolega. Powiem na przykład czekam na kolegę albo czekam na tatę. Albo ego, czyli końcówka przymiotnikowa, tak zwana z przymiotnika, w tych rzeczownikach, które mają taką końcówkę jak przymiotniki, wyglądają jak przymiotniki, czyli na przykład księgowy, zakończone na owy, czekam na księgowego, ucznia, kolegę, księgowego. W rzeczownikach rodzaju męskiego nieżywotnych sprawa jest bardzo prosta. Nic nie zmieniamy. Uprawiam sport, robię pilates, piję sok, biorę prysznic, idę na spacer. W rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej, mówimy cały czas o liczbie pojedynczej oczywiście rzeczowników, sprawa jest też dosyć prosta. Robię jogę, piję wodę, kocham kawę. Końcówka Pamiętajcie, żeby nie akcentować tego za bardzo. Nie mówimy piję kawę, tylko piję kawę. Ok? Tak jak Mamy też drugą opcję, drugą alternatywę w tych rzeczownikach, które są zakończone na owa. Czyli teraz księgowa, mówimy księgową, czyli końcówka To też jest końcówka przymiotnikowa, czyli tam, gdzie owy w rodzaju męskim liczby pojedynczej będzie ego, a tam, gdzie owa w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego będzie on. W rodzaju nijakim wszystko proste i piękne, bo nie zmieniamy nic. Jem zdrowe, pyszne, duże śniadanie. Tak jak wiesz, liczbę mnogą dzielimy na męskoosobowy rodzaj i niemęskoosobowy. Rodzaj męskoosobowy ma taką samą końcówkę w bierniku jak w dopełniaczu, czyli ów zwykle, uczniów, czasem też i, po literkach polskich pomiękkich, tak jak nauczycieli, gości. Czasem będzie to y, lekarzy, noży, po literkach ży, z z kropką, szy, dzi czy cy. A z kolei niemęskoosobowy sprawa prosta, bo taka sama forma jak mianownik. Lekcje, przygotowuję lekcje, czytam wiadomości, czytam książki. W przymiotniku sprawa też jest raczej prosta. W przymiotniku w rodzaju męskim żywotnym zmieniamy tę formę podstawową i dodajemy końcówkę ego. Pierwszego ucznia. Czekam na pierwszego ucznia. W nieżywotnym, podobnie jak w rzeczowniku, w przymiotniku też wszystko zostaje takie samo, czyli zimny prysznic, sok pomarańczowy, długi spacer. W rodzaju żeńskim mamy na przykład piję wodę niegazowaną, piję pyszną kawę, pyszną, niegazowaną, końcówka on. I tę końcówkę będziemy zmieniać właśnie na on. Dlatego o tamtych poprzednich rzeczownikach księgowego, księgową, księgowy, księgowego, księgowa, księgową mówiliśmy, że są rzeczownikami przymiotnikowymi, bo odmieniają się tak samo jak przymiotniki i mają tę końcówkę taką samą jak te przymiotniki. W przymiotnikach rodzaju nijakiego wszystko znowu bez zmian,
czyli na przykład duże, zdrowe śniadanie. W liczbie mnogiej znowu wszystko proste. W przymiotnikach, bo w rodzaju męskoosobowym znowu forma taka sama jak w dopełniaczu. Pierwszych uczniów YCH, ich, a w rodzaju niemęskoosobowym forma bez zmian, taka sama jak w mianowniku, czyli na przykład ćwiczenia spokojne i dynamiczne albo wszystkie negatywne wiadomości. Ok, na koniec powtórzmy jeszcze raz wszystkie czasowniki, po których użyłam biernika. Uprawiać, uprawiać sport, robić, robić jogę, robić pilates, robić ćwiczenia siłowe, brać, brać prysznic, biorę prysznic, jeść, jem śniadanie, jem obiad, jem kolację, pić, piję kawę, piję herbatę, piję sok, uwielbiać, uwielbiam kawę, uwielbiam herbatę, lubić, lubię sok, lubię wodę i tak samo kochać, czytać, czytam wiadomości, czytam książki, widzieć, widzę wiadomości, czekać na, czekam na pierwszego ucznia, czekam na pierwszych uczniów, zaczynać, zaczynam lekcję, gotować, gotuję obiad, iść na spacer, iść na basen, iść na dyskotekę, przygotowywać, przygotowuję lekcję, przygotowuję obiad. Proste i wcale nie takie trudne, prawda? Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałaś albo dotrwałeś aż tutaj. Jeśli ten projekt Ci się podoba, nie zapomnij o subskrypcji. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama i na moją stronę internetową, gdzie znajdziesz jeszcze więcej informacji o Polsce i o polskim. Linki znajdziesz oczywiście w opisie filmu. A z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Czekam oczywiście czekać na plus biernik, czekam na komentarze w bierniku, komentarze z opisami Waszych dni, oczywiście z biernikiem. Pa, pa!